Nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że gry Ubisoftu są dzisiaj w najlepszym wypadku średniakami. Kiedy wszyscy pastwią się nad Shadows lub Star Wars Outlaws, postanowiłem po raz pierwszy ograć Far Cry'a 4. I powiem wam tak, nigdy od Ubisoftu nie oczekiwałem jakiejś porywającej wielowarstwowej fabuły, ale po czwórce jestem zdania, że świetnie pokazuje ona upadek Ubisoftu. I o tym wam dzisiaj opowiem. Od razu uprzedzę, że będą spoilery. W grze mamy przede wszystkim trzy frakcje. Pagana, który jest dyktatorem Kairatu, oraz rebeliantów ze Złotego Szlaku. No i Złoty Szlak można spokojnie podzielić na dwie mniejsze frakcje. Jedną skupioną wokół Sabala, a drugą wokół Amity. Każdy z nich ma niby ten sam cel, czyli obalić Pagana, jednak to jaki mają pomysł na państwo kairackie to już inna para kaloszy. No i każdy z nich inaczej manipuluje naszym protagonistą. Stąd właśnie mówię o trzech, a nie dwóch frakcjach, ponieważ, jak za moment wam pokażę, stronnictwo Sabala i stronnictwo Amity to w zasadzie trudny sojusz dwóch odmiennych idei, które zjednoczyła chęć obalenia Pagana Mina. Sabal to tradycjonalista oddający cześć lokalnym bogom. Nasz bohater AJ Gale poznaje go w pałacu Pagana Mina, gdzie ten mówi, że przychodzi, aby go odbić. W rozmowach często nawiązuje do naszego ojca, Bohana Gale'a, który jest ojcem całej rewolucji przeciw reżimowi Pagana. Sabal mówi o nim wręcz z taką fanatyczną czcią, na każdym kroku nawiązując do jego wizji oraz idei. Często zwraca się do AJ'a bracie, zwłaszcza kiedy coś od nas chce. W zasadzie podczas dialogu Sabal często podkreśla nam swoją wizję stabilnego Kairatu oddanego wieloletnim tradycjom, a dla większego uargumentowania swojej tezy używa sformułowań typu twój ojciec by tego chciał, AJ, albo twój ojciec byłby dumny, widząc, że podążasz tą samą ścieżką. Jest to oczywiście jawna manipulacja, w której powołując się na wolę ojca naszego bohatera oraz nazywając nas bratem, stara się zmniejszyć dystans między sobą a nami i tym samym sprawić, żebyśmy wypełniali jego wolę. Jest to jednak bezwzględny watażka, który za obrazę majestatu swoich bogów lub idei świętego Bohana Gale'a potrafi organizować publiczne egzekucje na tych, którzy śmieli powiedzieć coś nie tak. Sabal nie jest jednak głupi i zdaje sobie sprawę, jak za pomocą wiary można kontrolować społeczeństwo i często wykorzystuje to dla wzmocnienia morale swoich ludzi oraz legitymizacji swoich działań. Z drugiej strony poznajemy Amitę, która od początku ma do nas wąty i w ogóle przeszkadza jej, że żyjemy i że Sabal próbował nas w ogóle ratować z rąk Pagana Mina. Wiza Kairatu według Amity to zrywanie z tradycjami, które jej zdaniem do tej pory tylko powstrzymują rozwój kraju. W jednej z misji mówi nam o plantacjach opium, która jest w rękach Pagana. Jej zdaniem należy przejąć plantację, a następnie wykorzystać produkowany tam narkotyk jako towar eksportowy, który mógłby ożywić gospodarkę kraju po obaleniu Pagana. Z jednej strony, w przeciwieństwie do Sabala, widać, że Amita potrafi myśleć długoterminowo i podkreśla, że Kairat nie ma żadnych surowców naturalnych, z którymi mógłby handlować za granicą. Jej zdaniem wizja Sabala prowadzi do zacofania i braku perspektyw, a biorąc pod uwagę proces odbudowy kraju po upadku Pagana, jest niemożliwy bez strategicznych dóbr, którymi w tym wypadku miałoby być opium. Amita ma za złe obecnemu systemowi z jeszcze innego powodu. Kiedy miała 6 lat, została wydana za mąż wbrew swojej woli. Odcisnęło to piętno na jej psychice i teraz, będąc jedną z dwóch liderów Złotego Szlaku, próbuje wywalczyć wyrwanie się kobiet z, według niej, zacofanego patriarchalnego systemu. Dlatego za każdym razem stoi po stronie Pchardy. I tam, gdzie Sabal i jego fanatycy widzą w niej nowe wcielenie jednej ze swych bogiń, Amita widzi biedną, zacofaną dziewczynkę, która sama sobie nie poradzi w porządku Sabala. Pamiętając swoje traumy, nie chce dopuścić, aby cokolwiek stało się z Bardą. Amita, podobnie jak Sabal, nie jest jednak pozytywną postacią. W zachowaniu i w dialogach często ukazuje siebie jako tą biedną ofiarę systemu, próbując wzbudzić w AJ'u współczucie nad jej losem, a następnie poprosić go, aby wykonał dla niej misję. Oboje przywódcy mają, jak widać, sprzeczne ze sobą wizje, a każdy z nich na swój sposób próbuje nami manipulować. W wypadku Sabala jest to nawiązanie do wizji ojca naszego bohatera, a w wypadku Amity użalanie się nad jej losem i wykorzystywanie tej biednej Bardy jako dodatkowy argument swych racji. No i oczywiście chęć wzbudzenia w graczu współczucia wobec siebie. Jest oczywiście jeszcze trzecia strona tej kairackiej gry o tron, czyli Pagan Min. Powiem tak. Na ten moment na koncie mam ogranego Far Cry'a 3, 5 i teraz jeszcze 4. W tej kolejności je przechodziłem i z tych trzech odsłon Pagan to jest jedyna postać, do której de facto nic nie mamy. Chodzi mi o to, że w wypadku Vasa z 3 polujemy na niego, bo więził naszych przyjaciół i chcemy odpłacić mu pięknym za nadobne. W wypadku Sida z 5, z racji, że jesteśmy rekrutem w służbach porządkowych, no to musimy go pojmać z racji wykonywanej pracy. Dla kontrastu tej dwójki, Pagana poznajemy w prologu, kiedy jego ludzie zatrzymują nasz pojazd. On, gdy tylko przylatuje na miejsce, zaczyna opieprzać swoich ludzi, że co oni w ogóle robią, a następnie przeprasza nas za ich niekompetencje, robi z nami selfie
selfiaka i ogólnie jest bardzo przyjacielsko do nas nastawiony. Nawet kiedy w połowie gry jesteśmy więźniem Yumy i ona zaczyna coś tam gadać na nasz temat, Pagan siada obok nas i zaczyna parodiować i gadać takim gestem do niej bla 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 bla. W epilogu, po wtargnięciu do pałacu, prosi nas o zajęcie miejsca z nim przy stole. Jeśli zgodzimy się go wysłuchać, zostaniemy przez niego mocno podsumowani. Na początku gry pierwszą informacją, jaką dostajemy, to ostatnia wola matki AJ'a. Brzmi ona: zabierz mnie do Lakshmany. Okazuje się, że Lakshmana była córką Pagana i matki AJ'a, którą Mohan Ghale zamordował podczas pierwszych walk Złotego Szlaku i reżimu Pagana. Nagle okazuje się, że ten wielki Mohan Ghale, którego postacie takie jak Sabal do tej pory wychwalały pod niebiosa, okazał się równie brutalnym maruderem co Pagan. Pagan mówi do nas, że przyjechaliśmy tu tylko po to, aby spełnić ostatnią wolę matki, ale po drodze staliśmy się mordercą idącym po trupach do celu. No, na tak brutalne podsumowanie naszych działań nie mogłem liczyć. A najlepsze jest to, że Far Cry 4, w odróżnieniu od wspomnianej wcześniej 3 czy 5, nie każe nam uciekać z opresji. AJ de facto jest gościem w domu Pagana i nawet nie jest pilnowany. Mamy wolną wolę, czy chcemy wstać i sobie iść, czy zostać i poczekać. Gdybyśmy byli więźniem, od razu staliby tu wszędzie żołnierze Pagana pilnujący, abyśmy nigdzie nie poszli i tak dalej. Jest też oczywiście ukryte zakończenie, w którym grzecznie czekamy na powrót Mina, a gdy to nastąpi, faktycznie składamy prochy naszej matki w kapliczce, jaką Pagan urządził Lakshmanie. A następnie razem z nim idziemy zrobić niezły rozpierdol. Wbrew pozorom, jak sobie podsumujemy wybory w Złotym Szlaku między fanatycznym reżimem Sabala a ukrytą dyktaturą Amit opierającą się o uzależnienia od opium, no to wychodzi na to, że ten dyktator Pagan Min jest de facto mniejszym złem dla całego Kairatu. Inną fenomenalną sprawą są tutaj postacie poboczne, a ze wszystkich najbardziej uderzyła we mnie historia Nore. To jest postać, którą widzimy w 3, może 4 cutscenkach, ale to jak ta postać jest nam przedstawiana i umotywowana, no to co jak co, ale po Ubisoftie takich postaci bym się nie spodziewał. Nora jest wojowniczką, która urządza walki na arenie z rozkazu Pagana. Jest zmuszona, aby to robić, ponieważ jeden z popleczników Pagana, czyli Deplur, więzi jej rodzinę. W rozmowie z AJ'em daje mu informacje na temat lokalizacji Deplura i prosi, byśmy uratowali jej bliskich. Kiedy jednak mamy misję porwania Deplura, on mówi nam, że w zasadzie ta rodzina już dawno temu została stracona i śmieje się ogólnie z całej naiwności Nory. Tak, gdy tylko jej o tym mówimy, postanawia popełnić samobójstwo, skacząc w paszczę tygrysów z areny na pożarcie. Ubisoft zrobił w tych kilku cutscenkach lepszą bohaterkę tragiczną niż to, co kazali nam czytać w szkołach. Nie jest to jedyny przypadek, bo do innych postaci pobocznych też znajdziemy kilka wyraźnych cech. Deplur ma córeczkę, do której telefonuje. Rogi i Reggie to takie 2 dziwaki, trochę nieporadne, trochę takie ćpuny, ale z charakterem. No i Longinus oczywiście, który zasypuje nas cytatami z Biblii w najbardziej badassowy sposób. The discretion of a man deferreth his anger. Innym elementem, który w nowych grach widuje coraz rzadziej, to zmieniający się ton zarówno misji, jak i gameplayu. Normalnie, jak w wielu innych grach, tak i tu możemy zarówno się skradać lub strzelać, jak jakiś szturmowiec wbijający się w środek obozu wroga, jednak tutaj niektóre misje są tak świetnie zaprojektowane, że cały ton gry wybrzmiewa inaczej. Tutaj warto wspomnieć chociażby więzienie Durgesh, z którego musimy się wydostać. Nie mamy broni, nie mamy apteczek, goni nas taki brzydal w masce, bardziej bije nam serce jak w jakimś horrorze i ogólnie wydajemy się tacy bardziej bezbronni. I w zasadzie z takiego FPS-a robi nam się w tej misji coś na pograniczu psychodeli i survival horroru. Oprócz tego mamy człon serii, czyli dynamiczne misje infiltracyjne, gdzie przejmujemy lotnisko lub ośrodek górski, tylko po to, aby później lecieć w naszym kombinezonie do szybowania nad malowniczymi Himalajami. Dzisiejsze gry z otwartym światem cierpią na megalomanię, ale niekoniecznie na wypełnianie przestrzeni. Więc ja o tym mówiłem w jednym z odcinków serii Dlaczego dzisiejsze gry to gówno, więc nie będę się tutaj na tym rozdrabniał. Grunt, że Far Cry 4, ta mapa wydaje się taka w sam raz. Ja w zasadzie robiąc głównie fabułę, okazjonalnie tam czyściłem jakieś lokacje, przyjmowałem posterunki i tak dalej, no to bardzo dużo odkryłem i nie czułem czegoś w stylu, że ta mapa jest jakaś taka niezagospodarowana. Tutaj w zasadzie bardzo dużo rzeczy tak trzymało się kupy. Jeśli chcecie taniej nadrobić któregoś z Far Cry bądź innych gier, wpadnijcie do partnera kanału, czyli Instant Gaming. Link w opisie. W porównaniu do tego, co dostajemy dzisiaj ze stajni Ubisoftu, jak nietrafiony awatar, zabugowane Outlaws i taki sobie Assassin's Creed Shadows, Far Cry 4 wydaje się być ciekawą produkcją, do której warto wrócić po latach, albo, jak w moim wypadku, przejść go po raz pierwszy. Dajcie znać w komentarzu, jak wy wspominacie tę grę lub czego w ogóle oczekujecie od gier Ubisoftu. Jak powiedziałem, nigdy nie oczekiwałem od tej firmy jakiejś nie wiadomo jak rozbudowanej historii. Ubisoft zawsze kojarzyłem z taką firmą, która gameplayowa ma takie fajne gierki do pogrania z jakąś tam fabułą w tle.
Stąd moje bardzo pozytywne zaskoczenie po przeanalizowaniu tego wszystkiego, co tu się działo. Tyle ode mnie na dziś. Jeśli Ci się podobało, proszę Cię o zostawienie łapki w górę dla zasięgu tego filmu, aby ten film mógł dotrzeć do większej ilości osób. Mówił do Was Przemo z kanału No Nie i do zobaczenia w kolejnych filmach.